Witam Was, kochani, w kolejnym odcinku Mobi House Big Living. Tym razem miesiąc grudzień, zima, minus 10 w nocy, minus 5 w ciągu dnia. Na bazie mojego doświadczenia odpowiem na nurtujące Was pytania, ponieważ mam wrażenie, że najczęściej ludzie zastanawiają się, jak można mieszkać w tiny house w Polsce zimą, kiedy te temperatury spadają poniżej minus 10 czy 15 stopni. Jak sprawdza się tiny house, jego generalnie mniejsze ściany aniżeli w murowanym domu, zupełnie inna technologia. Także dzisiaj opowiem Wam o sposobach ogrzewania, o izolacji. Postaram się odpowiedzieć na pytania, które zadawaliście nam pod którymś z filmów, więc zapraszam Was serdecznie do oglądania. No kochani, wjeżdża klasa, muszę się pochwalić, mamy już ubrania z naszym logiem, z naszym kanałowym logiem. Dostaliśmy t-shirty, bluzy, jak i inne tematy, także wjechała już teraz pełna profeska. Znajdujemy się w środku mojego domu. Na zewnątrz mamy w tym momencie minus 4 stopnie. W domu mamy 24, ponieważ w kominku się pali od jakiegoś tam czasu, ale to spalanie na razie jest dość duże, więc jest też dość ciepło. Problemu z wilgocią tak naprawdę przy mojej ilości roślin nie mamy żadnego, z tego względu, że non-stop chodzi rekuperacja. Czasami otwieram też okno na antresoli. Teraz chciałbym przejść troszeczkę do parametrów technicznych, opowiedzieć Wam o przekroju ściany, o tym, co wpływa na to, że w tiny house, no i generalnie w domach jest nieco cieplej bądź nieco chłodniej, jakie materiały mają na to wpływ. Generalnie nasza ściana w tiny house produkowanym akurat przez firmę Mobi House ma 17 cm. W środku mamy kilka elementów, które budową przypominają trochę ścianę w domach modułowych. Mamy tutaj może zaczniemy od zewnątrz. Od zewnątrz mamy zawsze elewację, no i tutaj jakby dowolność wyboru. Blacha, drewno. Przy drewnie zawsze będzie nieco niższa lambda, czyli przenikalność cieplna, więc będzie nieco cieplej w środku, ale myślę, że to nieznacząco. Więc ja uważam, że elewacja blaszana też jak najbardziej nadaje się do tiny house. Zresztą sam taką mam, więc wiadomo, że chwalę to co moje. A generalnie przy zastosowaniu takiego najpopularniejszego izolatora, wełny szklanej, używamy tutaj 10 cm wełny, do tego mamy przerwę delatacyjną, do tego mamy wiatro- i paroizolację i do tego mamy sklejkę od środka, no i na zewnątrz, tak jak powiedziałem, blachę bądź sklejkę. Najważniejszym parametrem, jeżeli chodzi o to, jak mamy tak naprawdę ciepło w środku, jak zbudowany jest nasz dom, nieważne czy to jest tiny house, dom murowany, czy jakikolwiek inny dom, jest przenikalność cieplna, którą wyrażamy w lambdzie. No i generalnie wełna 10 cm, 100 mm wełny szklanej, czyli izolatora, który najczęściej stosujemy tutaj u nas w tiny house, ma 33 000. Jeżeli chodzi o lambdę i o przenikalność, ze wszystkimi elementami, które zawieramy w ścianie i przy przyjęciu deski elewacyjnej, jesteśmy w stanie zejść do 24 000. Przy ścianie 17 cm w tiny house. Uważam, że to jest bardzo dobry wynik i że w miejscach, gdzie ta temperatura zimą nie spada, powiedzmy poniżej, nie wiem, minus 5 stopni, minus 10 stopni, ta wełna przy zastosowaniu ogrzewania, do którego przejdę zaraz, moim zdaniem jest wystarczająca. Kolejnym izolatorem, który jest używany w tiny house, jest piana PUR, która jest wdmuchiwana przez, no najczęściej są takie specjalne firmy, które przyjeżdżają i po prostu to robią. Ja użyłem piany PUR dlatego, że mieszkając jeszcze w kamperze, w pewnym momencie mojego życia budowałem drugiego kampera z moim przyjacielem Marcinem, jego kampera, w którym on następnie żył i mieszkał przez jakieś tam lata. Budowaliśmy go od podstaw i tam właśnie zastosowaliśmy pianę PUR. Przyjechał po prostu pan, który tą pianę wdmuchał. Śmieszna historia, bo ten kamper budowany był dosłownie 5 metrów stąd. Budowaliśmy go u mnie na działce. Tutaj jeszcze jak był domek holenderski, jakby cała ta infrastruktura wyglądała inaczej.
Byliśmy po prostu z Marcinem wtedy w mega szoku, ponieważ to było lato, lipiec bądź jakiś sierpień, było bardzo gorąco, w okolicach 30 stopni i my będąc w kamperze, w którym robiliśmy kompletny środek, w momencie jak mieliśmy otwarte tylne drzwi i boczne, tam po prostu było 20 kilka stopni. I to był moment, w którym ja stwierdziłem, że piana jest po prostu super dobrym izolatorem, jeżeli chodzi o jej właściwości i tak naprawdę tutaj muszę się podeprzeć notatkami, bo tych wiadomości jest trochę za dużo, także tak, jeżeli chodzi o pianę, sama piana ma lambdę 26 tysięcznych i w naszej 17 cm ścianie jesteśmy w stanie zejść do 20-21 tysięcznych. Uważam, że to już jest bardzo dobry wynik. Im niższa lambda, tym lepiej. Tak naprawdę im ta przenikalność jest niższa, tym ciepło się wolniej jakby wydostaje od nas z domu i tym jest taniej go ogrzać i generalnie tym po prostu mamy w domu cieplej. Więc ja uważam, że piana jest naprawdę bardzo dobrym rozwiązaniem. Kolejnym izolatorem jest płyta PIR, gdzie tak naprawdę te wartości mocno się nie różnią, jeżeli chodzi o pianę. Sama lambda płyty PIR jest zdecydowanie niższa, ponieważ wynosi 0,20, a przy pianie mamy 26 tysięcznych. Ale generalnie przy płycie PIR, przy zastosowaniu naszej ściany, całej przerwy delatacyjnej i wszystkich tych składnych, dochodzimy do 19 tysięcznych i moim zdaniem to nie jest jakiś super wynik i często to jest przeinwestowanie, ale tylko moim zdaniem, więc jakby decyzja zawsze jest po stronie osoby, która zamierza sobie zakupić tiny house i go konfiguruje. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o izolację. Teraz chciałbym opowiedzieć Wam o systemach ogrzewania i generalnie o tym, co ja tutaj u mnie zastosowałem. Jak było w zeszłą zimę, która była sroga, ponieważ bywały w nocy temperatury poniżej minus 15, 17 czy nawet 20 stopni przez kilka nocy. Także przejdźmy do ogrzewania. Chciałbym opowiedzieć Wam teraz o systemach ogrzewania, które zastosowałem u mnie w domu. Przede wszystkim mam ogrzewanie podłogowe, folię grzewczą, która ma swój sterownik cyfrowy. Również mogę sobie sterować za pomocą smartfona, aplikacji. Teoretycznie bardzo fajna sprawa, aczkolwiek dość droga. Więc jest to bardzo komfortowy i fajny system ogrzewania, ale teraz powiem Wam w praktyce. Zacząłem generalnie grzać mój tiny house, jak była pierwsza zima w okolicach listopada. Myślę, że głównie zacząłem od podłogówki, od ogrzewania podłogowego, nie załączałem jeszcze drugiego z systemu, który mam i temperatura była super, ale pierwszy rachunek, który miałem, opiewał gdzieś na kwotę, myślę, 400. I wtedy stwierdziłem, że jak za miesiąc i za tiny house, umówmy się, tutaj jest 20 kilka metrów kwadratowych, stwierdziłem, że to jest trochę za dużo. I następnie robiłem sobie testy, mam też taki licznik, gdzie jestem sobie w stanie sprawdzić ilość tych kilowatów w ciągu doby, w ciągu tygodnia, etc. No i generalnie mam również u mnie klimatyzację z funkcją, no powiedzmy z funkcją pompy ciepła, chociaż to jest trochę za dużo powiedziane. Generalnie klimatyzację z funkcją pompy powietrze-powietrze. Klimatyzacja jest w 100% przystosowana do zimowych warunków, także jeżeli będziecie zastanawiać się nad systemem klimatyzacji, to polecam Wam sprawdzić, czy ona ma ogrzewaną tacę z kroplin, no i tak naprawdę czy ma te atrybuty, które robią z niej jakby klimatyzację też do grzania, że ona jest przeznaczona konkretnie również do grzania poza chłodzeniem w lato. Ja zdecydowałem się na firmę Gree. Zdecydowałem się na firmę Gree dlatego, że obok koalicji mamy multisplita z firmy Gree, bardzo dużego, 7 kW z 2 jednostkami wewnętrznymi w środku. No i sprawdza się to po prostu doskonale, więc ja założyłem klimatyzację firmy Gree. 4 kW bądź 3,5, teraz konkretnie nie pamiętam, ale różnica jest taka, że no wiadomo, powietrze jest trochę bardziej suche, ona cały czas z jakimiś tam przerwami do zadanej temperatury nam ogrzewa, ale jest o połowę tańsza, więc miejcie to na uwadze, że to jest najbardziej ekonomiczny sposób ogrzewania, no tak naprawdę chyba poza kominkiem, w zależności od tego, za ile jesteśmy w stanie kupić drewno, jakie to drewno jesteśmy w stanie kupić, bo ja korzystam z drewna bukowego i zolochowego, no i z tej sosny, tak jak wspominałem, na rozpałkę. Metr sześcienny teraz w Polsce ceny są różne, od 250, od 300, po nawet 600 zł, więc trzeba szukać, kombinować. Da się kupić tanio, tylko trzeba po prostu poświęcić na to trochę czasu. Więc reasumując,
Uważam, że najbardziej ekonomicznym sposobem ogrzewania i takim ogrzewaniem, które daje nam jednak ten fajny klimat, jest zdecydowanie kominek, ale jest obsługowy. W każdym kominku, który jest dedykowany do tiny house, a uważam, że montowanie dużych kominków, bądź nawet powiedzmy jakieś kozy, którą jesteśmy w stanie gdzieś kupić w Castorami czy innym markecie, one są za duże. Nie będziemy w stanie w tym tiny house wytrzymać, więc moim zdaniem maksimum to jest albo kubik, albo kominek salamander, który jest niewielki, ale musimy pamiętać i zdawać sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy w stanie też jakoś super dużo tego drewna do niego włożyć, więc w ciągu dnia myślę, że ja dokładam gdzieś co powiedzmy 1,5, 2, czasami 2,5 bądź 3 godziny, no ale jeżeli powiedzmy kładę się spać o godzinie 23, no to około 2, 3 kominek gaśnie. On jeszcze ma takie wkłady szamotowe, więc jest w stanie akumulować jakąś ilość tego ciepła, jeszcze powiedzmy ją oddawać przez jakąś godzinę bądź 1,5, ale już oczywiście nie w takim stopniu jak w momencie, kiedy się w nim pali, no bo on po prostu się schładza i finalnie wygasa i jakby cały kominek też się schładza. Do takiego stopnia, że ja rano wstając, jeżeli w nocy nie wstanę i nie dołożę, to dotykając go czuję, że jest ciepły, no ale to już jakby nie daje nam za dużo, więc ja robię tak. Rozpalam sobie wieczorem, jeżeli wstaję w nocy, to dokładam i cały czas mam to ogrzewanie z kominka, więc jest najtaniej. Ale jeżeli nie chce mi się wstawać w nocy, to robię tak, że ogrzewanie podłogowe ustawiam sobie na jakieś powiedzmy 21 czy 22 stopnie i w momencie, kiedy kominek wygasa i ta temperatura spada nam poniżej tej zadanej wartości, to po prostu ogrzewanie podłogowe się załącza. No i wtedy do rana i tak mamy cały czas ciepło w domu i jesteśmy w stanie skrócić ten cykl grzania za pomocą prądu, który niestety jest coraz droższy. Nie używam klimatyzacji na razie jeszcze w tym sezonie, z tego względu, że na witrynę poustawiałem sobie rośliny, które po prostu bardzo mi się tam podobają i jakby ten setup jest dla mnie bardzo taki przyjemny, jest mi super na nie patrzeć. No a suche powietrze mogłoby im zaszkodzić, na pewno by zaszkodziło, więc na razie jeszcze nie było takich spadków powiedzmy poniżej minus 10 stopni. Jeżeli się pojawią i ja będę czuł, że to ogrzewanie podłogowe musi wspomagać kominek w dużym stopniu, to na pewno zacznę korzystać z klimatyzacji, ponieważ tak jak powiedziałem, według mojej praktyki jest tańsza gdzieś o 50%. Trzecim źródłem ogrzewania, chyba najbardziej efektywnym i bardzo mocno ukochanym przeze mnie, jest kominek. Zdecydowałem się na kominek trochę pod wpływem cen prądu, ponieważ tak jak mówiłem Wam a propos klimatyzacji i a propos ogrzewania podłogowego, te ceny w zeszłym roku nie były jakieś przerażające, ale wskutek tego, co dzieje się generalnie na świecie i wskutek tego, co dzieje się z cenami, stwierdziłem, że bardzo fajnie będzie założyć kominek. Na początku trochę się obawiałem, bo ja chciałem generalnie bezobsługowy dom do takiego stopnia, do jakiego się tak naprawdę da. No a kominek wiadomo, że jest najtańszym, ale też najbardziej obsługowym źródłem ogrzewania, ponieważ musimy kupić drewno, musimy czasami to drewno wysuszyć, musimy porąbać. Oczywiście możemy kupić już gotowe pakiety, ale ja mówię o takiej wersji naprawdę ekonomicznej, bo ja zakupiłem sobie 2 metry sześcienne drewna z lasu. Przywiózł mi to mój znajomy, ale w takich dość solidnych kawałkach, że tak powiem. Zamówiłem drewno bukowe i dębowe, jak i trochę sosny na rozpałkę. Więc ja się też musiałem w te wszystkie rzeczy wdrażać, bo mieszkałem tylko raz w życiu w mieszkaniu w Poznaniu jakieś lata temu, gdzie był piec kaflowy. Więc musiałem się z powrotem w to wszystko wdrożyć, pooglądać jakieś tutoriale na YouTubie, żeby wiedzieć dokładnie jak rozpalać, żeby wiedzieć jak najlepiej rozpalać, żeby też nie zanieczyścić komina, no i żeby wiedzieć przede wszystkim jak korzystać z tak małego kominka, bo wiecie, że generalnie w tiny house stosuje się różne kominki, ale ja jestem fanem rozwiązań, które są dedykowane typowo pod tiny house albo do małych przestrzeni. I tutaj, jeżeli chodzi o to, co możemy mieć w Polsce, to są jakby dwie firmy. Salamander Mini Wood Stove z Wielkiej Brytanii, bardzo fajne kominki, chociaż nieco większe i bez możliwości powieszenia na ścianie, jak i Kubik Mini Wood Stove, czyli powiedzmy taki tiny house'owy must have. To jest właśnie ten kubik, to jest kominek, który ja zamówiłem sobie z Kanady. Oczywiście trzeba było zapłacić cło, chociaż ta cena nie była jakaś super duża, kilka tysięcy złotych. Nie pamiętam teraz dokładnie ile, więc Wam nie powiem, ale każdy jest sobie to w stanie sprawdzić na stronie internetowej. Ten kominek jest powieszony na ścianie, został założony jakieś 2 miesiące temu przez profesjonalną ekipę z firmy Mobi House. Jestem po prostu niesamowicie z niego zadowolony.
Zacząłem go używać już w momencie, jak na dworze było powiedzmy 10 stopni, bo miałem taką zajawkę, żeby palić, że miałem po prostu w pomieszczeniu 30 kilka stopni i to nie był dla mnie problem, bo mogłem otworzyć drzwi, ale już paliłem w kominku. Ale teraz tak, przechodzimy już do konkretnych informacji. Kominek. Myślę, że palę w nim, tak jak powiedziałem, od jakiegoś miesiąca bądź 5 tygodni i nie wypaliłem jeszcze na pewno pół metra sześciennego drewna. Więc ceny każdy zna, bądź jest w stanie sobie sprawdzić. Jest to naprawdę bardzo tanie ogrzewanie. Jest to naprawdę ogrzewanie, które daje niesamowity klimat. Teraz przejdę troszeczkę do specyfikacji technicznej. Więc jeżeli chodzi o Kubik Mini Woodstove, no i generalnie inne kominki, moim zdaniem, które mają być montowane na małych przestrzeniach, najważniejszy jest system nawiewu. Ja tutaj mam przez ścianę po prostu przewierconą otwornicą dziurę, zainstalowaną taką kratkę, którą dostałem też do tego kominka. Po prostu mi się podoba, bo nadaje takiego trochę industrialnego klimatu i tutaj po prostu cały czas jest ruch powietrza. Mam jeszcze u góry u mnie w Tiny House anemostat, taki duży, 160 i rekuperację w łazience, więc ta wymiana powietrza odbywa się po prostu tutaj bez większego problemu. Kominek, tak jak powiedziałem, wisi na ścianie, między ścianą, czyli między tą błazerią drewnianą a samym kominkiem i rurą, która zazwyczaj jest bardzo gorąca, znajduje się płyta farmacelowa. Jest to płyta, która jest całkowicie niepalna, odporna na temperaturę, w sensie nie przewodzi tej temperatury. Dzięki temu w ogóle ja mogłem ten kominek tutaj założyć, bo cały czas myślałem, gdzie mam go wcisnąć z uwagi na ilość roślin no i generalnie na to, że mój tiny house nie jest potężny, ponieważ przypominam, że ma 7,2 metra. Więc zrezygnowałem z wieszaka na ubrania, ale miałem problem z tym, że tutaj zaraz obok znajduje się cały mój, powiedzmy, set audio, w sensie gramofon, płyty, głośniki, telewizor, no i wszystkie rzeczy, których ja używam. Więc głośnik znajduje się, tak jak widzicie, od kominka, no nie wiem, jakieś 10, może 15 cm. I dzięki temu, że Mobi House firma, chłopaki zbudowali mi tą płytę tutaj, tą jakby, powiedzmy, kurtynę, trochę jak w randce w ciemno, ale dzięki temu ten kominek mógł sobie tutaj zawisnąć, obok znajduje się głośnik. W ogóle ta płyta, no ona jest po prostu chłodna, tutaj jakby nie czuć w najmniejszym stopniu żadnego ciepła, co jest niesamowite, ponieważ kominek, który jest rozgrzany już teraz do temperatury 400 stopni, jakby no nie przewodzi dalej się to ciepło, co jest po prostu super. Kurtyna została zainstalowana. Płyta farmacelowa jest tutaj jakby wycięta i wciśnięta w całą tą konstrukcję dębową. No i Alicja, moja dziewczyna, oczywiście pomalowała mi ją w rośliny, co zobaczycie na jakichś przebitkach. Więc jeżeli chodzi o kominek, to wydaje mi się, że powiedziałem wszystko. Rura również jest od firmy Kubik. Mamy tutaj na tej płycie farmacelowej jeszcze taki setup, który oni dają do odprowadzania ciepła. To jest taka blacha z dziurami, więc myślę, że to też w jakimś stopniu działa. Przejście mam przez ścianę, nie przez sufit, z uwagi na, no chyba z uwagi na to, że mieszkanie w kamperze i doświadczenie nauczyło mnie, że jeżeli w dachu cokolwiek się dzieje, to może tam też pojawić się z czasem, nawet jeżeli zrobimy to super solidnie w danym momencie, to może się tam również pojawić woda. Więc dlatego przejście mam przez ścianę. Na kominku znajduje się wiatrak, który rozdysponowuje nam super tutaj ciepłe powietrze. Ja go ustawiłem w stronę biura mojego, czyli miejsca, w którym pracuję, jak i w stronę łazienki, ponieważ u mnie w Tiny House łazienka cały czas jest otwarta. Zainstalowaliśmy tutaj system rekuperacji, który sprawdza się naprawdę super, ale jednak jest to rekuperator ścienny, więc nie ma szans, żeby on trochę tej łazienki nie wychładzał. I dzięki temu, że wiatrak skierowany jest w tą stronę, to powietrze tutaj również jest super ciepłe. Bardzo ważnym elementem moim zdaniem przy kominku, przy innych sposobach bardziej chłodzenia aniżeli ogrzewania też, ponieważ używając klimatyzatora w lato jestem w stanie sobie to całe zimne powietrze, które schodzi w dół, podnieść do góry za pomocą tego wiatraka. Włączam po prostu sobie bieg wsteczny i na antresoli dzięki temu jest chłodno. Także ja uważam, że wiatrak jest bardzo dobrym rozwiązaniem w Tiny House. Doceniam go szczególnie teraz, kiedy mam kominek i kiedy całe to gorące powietrze, wiadomo, prawa fizyki, prze do góry. Wiatrak włączam niekoniecznie jakoś super mocno na pierwsze ustawienie prędkości i to całe ciepłe powietrze jest też powoli tutaj wtłaczane na dół i rozchodzi się po całym domu. Chcielibyśmy z tego miejsca z całą ekipą Mobi House Big Living
czyli z Łukaszem, który jest operatorem, z Irkiem, który odpowiada za kanał, z Magdą, która zajmuje się social mediami, z Bartkiem, Kasią, Patrykiem i Anią, którzy są właścicielami i tak naprawdę dzięki nim cały ten kanał istnieje, ponieważ oni go po prostu najzwyczajniej w świecie finansują. Chcielibyśmy życzyć Wam zdrowych, wesołych i przede wszystkim spokojnych świąt. Spokój w dzisiejszych czasach myślę, że jest najważniejszy, więc wszystkiego dobrego i do zobaczenia w następnych odcinkach.